tu była ta płaski teren i po lewej stronie lewowskiej są drzwi. Główna brama wejściowa jedyna na Kirkut. Gar był ciekawą górą, bo stośmy zjeżdżali na sankach. Nie było tych krzaków. Tu była tylko góra. O takim podłożu, jak widzimy, tośmy zjeżdżali z tego garba na sankach, na nartach zrobionych z desek z beczki. Bo to były lata 40. Tu były koślady po wojnie, były okopy, tam od ulicy Floriańskiej. Okopy są takie, gdzie żołnierze przechodzili i były 2 punkty strzeleckie na WKM-y, to takie chyba karabiny maszynowe, nie te wielkie, wielokalibrowe karabiny maszynowe, albo na działka. Zresztą tej broni tu nigdy nie było, tylko była amunicja, jak Niemcy uciekli. Amunicja to myśmy jako chłopcy wykorzystywali do zabawy. Myśmy strzelali tym, rzucało się, to wybuchało. Tu muszę Państwu powiedzieć, żeśmy rzucali te pociski z samego wierzchołka garba w tę stronę do Salezjan, pod ten murek. Bo tu też był duży magazyn z amunicją i nas okroczyli w 1944 roku Rosjanie. To było tuż po wyjściu Niemców. Myśmy od razu weszli na Kirkut, zobaczyć, bo się widzieli wcześniej te wykopy, te transzeje, te rowy strzeleckie. I starsi chłopcy, ja byłem za mały wtedy, wykorzystali tę amunicję. To były wybuchowe pociski. Oni tam jakoś się pocierali o kamień, one się zapalały, rzucały i następowały wybuchy. Nagle słyszymy krzyk: ura, ura, ura! Rosjanie myśleli, że tam się bronią Niemcy i nas okrążyli. No więc starsi koledzy zaczęli uciekać w kierunku tam, do tej furki, cośmy wchodzili, bo tam było przejście do szkoły łatwe. Taki był pochylony mur, tamten się schodziło, prawda, jak po drabinie do szkoły, stąd z Kirkuta. Więc zaczęły uciekać, ja za nimi, a ja miałem wtedy lat 7. Ja byłem knotem małym, teraz też nie jestem wielkoludem, no to za nimi biegłem. I jak mi później opowiadano, bo nie wszyscy uciekali, niektórzy zostali z kolegów. Zostali, bo stwierdzili, że i tak nie uciekną. Bo Janusz, mówią, miałeś szczęście. A dlaczego? A bo do ciebie już ruski z karabinu celował, bo ty ostatni biegłeś, już się, mówi, przymierzał do ciebie. Tak? Mówi, ale jakiś starszy stopień, jakiś starszyna powiedział: ty durak, nie strzelaj, to rebionka. Dzięki temu mogę wam opowiadać, kiedy mogłem zginąć po raz pierwszy. I to nie koloryzuje, tak było. Jak się Państwo zauważyli, między tym pierwszym podejściem a tym drugim, gdzie aktualnie stoimy, jest taki maliki wąwozik. To był taki płaski wąwóz, który oddzielał tą część cmentarną, pochówkową. To widać, że to są pomniki jeszcze, proszę bardzo. Proszę, na drugiej stronie pomniki, za mną pomniki. A tu był, tak myśmy go nazwali, góra nazwana garbem. To wygląda jak garb wielbłąda. Ten garb był w środkowej części, miał jakieś podkopy. Nie wiemy, kto to zrobił. Czy tam ktoś się chciał schować, czy ktoś tam coś chciał ukryć. Ale my jako chłopcyśmy zaczęli go też podkopywać głębiej, aż się zawalił. O, i tu jest właśnie ten lej, który został sfotografowany przez lotników amerykańskich. Ja bym proponował, żebyśmy zapamiętali to miejsce i te drzewa, jakie tu rosną, bo będziemy później za murem od ulicy Siennej. To zobaczycie, że naprzeciwko tam, gdzie będzie widać w murze ten miejsce, gdzie był ten podkop, ten magazyn niemiecki, jest ten właśnie lej, bo stądśmy wyciągali, tak głęboko sięgały te magazyny niemieckie, te podkopy pod Kirkutem. A tu widać, jeszcze jest zabezpieczony ten dół. Proszę kamerą zobaczyć, on jest zabezpieczony jakąś taką belkami ułożonymi w kratę, ale to już jakieś dawne założenie. A to był teren otwarty, to nie było tych krzaków, tych drzew, to była trawa tylko. Trawa i nic więcej. W murze była wbita dziura taka, że samochodem ciężarowym można było wjechać. To zobaczymy od ulicy Siennej. I tutaj coś wwożono, później wywożono, ale co to było? Nie miałem dostępu do tej wiedzy. Mi się i tak tutaj udało być obecnym przy tych wykopach, bo nadzorował tych więźniów, to pracowali więźniowie z Zamku Brzeskiego.
ten mój sąsiad Wałdowski, on był dowódcą straży i on tych więźniów tu pilnował. Jego synowie, a moi koledzy przychodzili do ojca, ja też przychodziłem. Byłem traktowany a pilnowali w ogóle całego otoczenia Ukraińcy. Oni pilnowali, wiedzieli, że to są synowie pana Waldowskiego, bo sobie kazał nazwisko zmienić z Wałdowski na Waldośki, więc mnie też uważali za jego syna. I mieliśmy tutaj dostęp. Myśmy tu jeździli na tych wózkach, którymi wywożono tą ziemię z tych podkopów, prawda? Takie były wywrotki, nie wiem czy Państwo wiecie, były na szynach wózki takie wahadłowe, kołyskowe się i w lewo i w prawo na głowę przewrócić wywroteczkę i ziemię wysypać. To jak już skończyły się prace, to myśmy tam na tych wózkach sobie jeździli po tych szynach. No to była nasza zabawa w czasie okupacji. Ta cała część, ta cała płaska powierzchnia tutaj, to były same pomniki. Pomnik przy pomniku był. Jak ten zielony budyneczek widać, tego budynku nie było po wyzwoleniu, ale tu była biblioteka, gdzieś w tym miejscu, budynek biblioteki i tu chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo jeszcze Salezjanie nie oddali nam tego skrzydła na szkołę wyższą. I nad szkołą, szkoła była na parterze, a na pierwszym piętrze mieszkał ujma. A większość grobów, tych starych właśnie miały takie rysунeczki, jak ten maleńki tutaj na tej macepce widać, nie wiem, czy to lew, czy to jakiś inny zwierzaczek, prawda? Bo większość właśnie miała takie rysuneczki ciekawe. Pomnik widzącego był inaczej ustawiony. On nie stał tak jak teraz. On był frontem w tą stronę, jak ta ściana z tymi książkami, co są zawieszone. Nie wiem, czy jakie są księgi pamięci. Nie wiem, co to jest. On w tą stronę był ustawiony. Nie było tej obudowy, tego mauzoleum, jak teraz zrobione jest. No był to normalny pomnik, też wyróżniający się pomnik. Tylko trzeba by było o 90 stopni obrócić, wtedy stałby prawidłowo. Tu był front na tej ścianie. Proszę Państwa, był taki zwyczaj w tamtych czasach młodzieży, i mój też. Każdy chłopak musiał przejść Kirkut po murze dookoła. Od bramy, która jest tam przy ulicy Siennej, dookoła musiał przejść, będąc w pionie. Kto nie przeszedł, to nie był git chłopakiem. Musiał zaliczyć przejście, inaczej nie był kolegą naszym. Ja też przeszedłem. Także to był taki tor przeszkód niezły. A jakśmy wchodzili na Kirkut, było pełno otworów. Poza tym mur był powbijany, chodziło się po murze, a schodziło się w sposób prosty. Pokażę Wam od ulicy Floriańskiej. Ten mur był najgorszy do przejścia, bo jest wąski, pochyły i sama powierzchnia ta górna była wybita szkłem, tłuczonym szkłem. Żeby przejść po tym szkle jak na bosaka, to trzeba było nogę ustawić bokiem, jak wąską stopą, wąską to częścią stopy, żeby się nie pokaleczyć. I to nie wolno było się schylić i podpierać rękoma. Trzeba było przejść w pionie. No, ta część, wiem, była najgorsza, cholera, do przejścia. Tego pomnika tutaj nie było, to jest postawione współcześnie, a w tym budynku, po tej stronie, to był inny budynek. Tu była biblioteka publiczna numer 3 Łopacińskiego. Na parterze była szkoła podstawowa, pierwsza klasa, tu zacząłem chodzić do pierwszej klasy, a nade mną na pierwszym piętrze mieszkał prezydent Lublina Ujma. Właśnie w tym miejscu, tylko nie w tym budynku, bo tego budynku już nie ma. W tym miejscu stał ten budynek. A to była na prawo, na lewo, to była ulica Floriańska, a za tym budynkiem był młyn i kaszarnia Gontarza. A za młynem była cegielnia. Tu była okrągła dziura, pamiętam, tutaj się przechodziło. No widać, to nowy, tu jest postawiony teraz niedawno ten mur. Ulica Floriańska, idziemy ulicą Floriańską na dół. Zejdziemy do Siennej i do Białkowskiej Góry. Tu były słupy drewniane, proszę Państwa. Jeden, drugi, tam jeszcze trzeci. I myśmy po nich zjeżdżali. Jak się schodziło z Kirkuta, to się stanął człowiek na murze, oparł się o słup, objął go i
i na dół zjeżdżał jak strażak w czasie akcji pożarowej. Skręcamy w ulicę Sienną. Tu też była wielka dziura, wielkie wejście, ale też górna część muru była, a ta dolna była wybita. I schrony, okopy były z tej strony od Floriańskiej. Tu były potężny okop przez całą długość Floriańskiej, bo tu i dwa stanowiska na działka albo na karabiny te ciężkie maszynowe. Bo tu Niemcy chcieli stawiać opór Rosjanom. To był kierunek natarcia, ale nie zdążyli, po prostu uciekli. Jezdni nie było, tu nie było bruku, tu była polna droga, proszę Państwa. A później gdzieś w latach, pod koniec lat 40 dopiero kociołby tutaj. Nie wiem, czy wiecie, co to są kociołby. I to myśmy byli zadowoleni z tych kociołbów, dlatego że jak chłopi wozili tędy furmankami buraki do cukrowni, to konie gubiły hacele. Jak się znalazło 5 haceli, to już się grało w hacele. 5, tak jak 5 kamyków, 5 haceli. Tego muru nie było, tu nie było w ogóle. To były, ta kamienica stała, tamta druga też stała, tylko że trochę są już przebudowane. Jak Państwo widzicie, cały czas mur ma wysokości około 4-5 metrów. On nie jest niski. Z tamtej strony jest niziutki, bo on ma gdzieś za murem już powierzchnia tej ziemi na cmentarzu gdzieś sięga około metra nad murem. Mur jest, znaczy ziemia jest około metra pod wierzchołkiem, szczytem muru. A tu jest głęboko, widać, że... O, już mam pierwszy ślad, widzę. Chodźcie Państwo. Pierwszy magazyn, zobaczcie. Widać ślady nowej cegły, prawda? A tu patrzcie, co to jest? Macewy. To są właśnie pomniki. Wykorzystano je do zamurowania tych wybitych tutaj, prawda, wejść do magazynów. Widać świeżą cegłę postawiono. Wierzchołek, górna część muru istniała. Nie było wbitego do samej góry tego otworu. Jakiś otwór jest. O, no ciekawy. Proszę, jest drugi, zobaczcie Państwo. O, za tą sosną. O, widać. Jest taka dziura. I patrzcie, też macewy są, prawda? Pomniki. Macie w dolnej części pomniki i widać, jak był domurowany ten murek. Może zrobiono celowo żeby tam było jakieś wietrzenie tych tuneli, tych magazynów. Po coś to jest zostawione na pewno. Po to jakiś był cel, tak, jakiś był cel. To jest drugi ten magazyn, prawda? A teraz szukamy trzeciego jeszcze miejsca. Ta część, nie było tej jezdni, tu były łąki. Były łąki, tak zwane łąki Krauzego, bo po lewej stronie od miejsca, gdzie stoimy, jest młyn Krauzego. Ja pamiętam, na tym młynie był taki ciekawy napis, to był młyn wodny, stał przy Bystrzycy, był napędzany wodą z Bystrzycy. I na górze, na frontonie budynku był taki napis: Adolf i Henryk, bracia Krause. To ja to, jak dziś jeszcze czytam, to bo widziałem, że to było, że był ten napis. Długo był, później był zlikwidowany już po II wojnie światowej, którego zdjął. Zresztą młyn później przebudowano na elektryczny. Teraz też chyba jest jeszcze młyn, nie wiem, co im powiedzieć. O, jest, już widzę, jest. O, proszę. O, a ten jest najbardziej widoczny, bo widać to nowo plombę, to zabudowanie, prawda? Widać po cegle, jak był ten otwór duży. Tu się wjeżdżało samochody, też jest otwór zostawiony. To też są, prawda, pomniki. Wykorzystano, może tutaj leżały, może nie było innych materiałów.